Słuchajcie, od niedawna macie możliwość zadawania pytań na temat samochodów, które testujemy u mnie na Instagramie albo u Michała na Instagramie. I na temat tego samochodu, który teraz za mną stoi w garażu, zadaliście około 170 pytań. I to akurat na Michała Instagramie, który ma 155 followersów. A biorąc pod uwagę to, jaki to samochód, to jest to naprawdę niesamowita liczba. Bo to Lexus ES. I tylko po liftingu. Albo aż po liftingu. Dobra, powiało dzisiaj arktycznym chłodem, więc lecimy szybko z tematem. Lexus ES 300h, wersja po liftingu. Co ten lifting zmienił z zewnątrz? Przede wszystkim zmienił tego charakterystycznego grilla w kształcie klepsydry. Teraz ten grill ma rzadsze użebrowanie pionowe i pojawiły się takie poziome też coś. Nie wiem, co to jest. I jeszcze są smuklejsze światła. I jest jeszcze nowy wzór felg, 18-calowych, jeden. I są dwa nowe kolory. I to już naprawdę wszystko. To wszystko, czym się różni Lexus ES 2017 roku od Lexusa ES z roku 2021. Ale Lexus twierdzi, że wizualnie ten samochód był już tak piękny i tak dobry, że skupiono się na zmianach technicznych, takie, które naprawdę coś wnoszą. Na przykład, zobaczcie, powiększono pedał hamulca. Naprawdę. Teraz hamując naciskacie na więcej centymetrów kwadratowych. Japończycy twierdzą, że to po to, żebyście lepiej czuli, jak hamujecie. To jest trochę tak, jakbyście mieli większe pedały w rowerze. Też jadąc, byście czuli, że lepiej pedałujecie. To tutaj lepiej hamujecie. Ale lepiej wyciszono zdecydowanie kabinę pasażerską. Pojawiły się nowe materiały wygłuszające i tutaj w słupkach i w drzwiach i komorę silnika lepiej odizolowano, więc w środku ma być jeszcze ciszej. Przekonstruowano też tylne zawieszenie w taki sposób, żeby było nie tyle sztywniejsze, co bardziej odporne na nagłe zmiany kierunku jazdy. Na przykład jak chcecie wyprzedzić pijanego kierowcę na drodze. Chodzi generalnie o to, żeby lepiej przechodziło test łosia, a w Polsce niedźwiedzia, żubra, jelenia czy innego zająca. Zmian natomiast nie ma pod maską, ponieważ nadal mamy tutaj tę samą jednostkę benzynową o pojemności 2,5 litra, która ma około 180 koni mechanicznych, a do tego jednostkę elektryczną, która ma tych koniów 120 i razem powinno to dać, jest, koni 300, ale tak nie jest, ponieważ te moce i newtonometry z silnika spalinowego i elektrycznego się nie sumują, tylko jest tutaj 218 koni mechanicznych. Newtonometrów ile? Nie wiadomo, bo Lexus ani Toyota nie podają w swoich materiałach nigdy tego, ile łącznie tych newtonów jest, natomiast wiadomo, że z silnika elektrycznego jest ich całkiem sporo, bo około 200. Zatem mamy 218 koni i nie wiadomo ile newtonometrów, natomiast wiadomo, że mamy samochód, który jest całkiem spory, ponieważ mierzy prawie 5 metrów, dokładnie 5 metrów bez 2,5 cm. Dodatkowo ma rozstaw osi 287 cm, to nawet więcej niż Skoda Super, która przecież jest obszerna w środku, a wszystko to zaowocowało naprawdę całkiem przyzwoitym bagażnikiem. Niby według katalogu ma tylko 480 chyba 5 litrów, czy coś takiego, ale wydaje się w rzeczywistości znacznie większy, ponieważ tę pojemność policzono tu nie z jakimiś schowkami, z jakimiś wewnętrznymi półeczkami, tylko bagażnika Sauté. Jak widzicie, tu nie ma żadnych schoweczków i półeczek dodatkowych, natomiast jest wnęka na koło. I to takie zapasowe, powiedziałbym nawet niedojazdowe, a prawdziwe. Dobra, styropian do środka i teraz zobacz ta. Jedna duża waliza, druga waliza, zobaczcie, jeszcze zostaje miejsce na trzecią i tu upartego na czwartą. Wada, wnikające do środka zawiasy, które trochę wam tę przestrzeń tutaj ograniczą, ale na szczęście są dosyć z boku. I po prawej i po lewej stronie, więc jak cię mogę, zobaczcie, tu na przykład, to widać, tak jest przesunięta walizka, a jeszcze jest miejsce na zawias. Dodatkowo tu można jakieś plecaczki sobie włożyć. Naprawdę jest ustawny, jak na sedana. Tu akumulator dla lepszego wyważenia samochodu, a tu co? A tu nic. I elektryczna klapa bagażnika. I to, co jeszcze jest fajne, jak chcecie szybko ją zamknąć, to na przykład w klasycznych hatchbackach, gdzie macie to na teleskopach, nie jesteście w stanie, bo silnik elektryczny stawia opór. A tu zobaczcie. I to silny wyczaił. Nowość. USB-C. W Lexusie. W NX-ie też już takie są.
Tu możecie sobie obejrzeć test Lexusa NX. Tutaj, proszę bardzo, mamy cup holdery, mamy półeczkę, nie wiem, na banknoty na przykład, jak jeździcie, to jest idealna tutaj na banknoty, żeby sobie euro, dolary i złotówki trzymać. Jest nawet schoweczek pięknie wyłożony, żebyście mogli sobie coś trzymać w podłokietniku i jest rękaw na narty, o, taki, bo sama kanapa się nie składa. Nasza wersja to Prestige, czyli taka druga od końca, najwyższa i ma już prawdziwą skórę, tylko nie taką półanilinowaną, taka jak na przykład w Omotenashi, tylko taką prawdziwą. No, niższe wersje mają skórę sztuczną, Tahara chyba się nazywa, czy jakoś tak. I taką skórkę, to jest chyba tam 4 kolory, można sobie łączyć z takimi różnymi drewienkami, ich są tam ze 3 do wyboru. Natomiast zobaczcie na wykonanie. Tutaj tył fotela jeszcze jest skórzany, to też jest jeszcze skórzane z takim rudym przeszyciem, a nawet to obicie z tyłu fotela jest mięciutkie, przyjemne. No już jeżeli chodzi o boczne drzwi, to w ogóle petarda, bo i tutaj ta skórka zachodzi, i tutaj, i tu zachodzi, i wszystko to jest miękkie. Plastik pojawia się dopiero, tutaj, poniżej tej linii. I tu jest jeszcze jakiś. Podoba mi się to, że Japończycy przykładają dużą uwagę do tego, jak są wykończone takie detale i wykonane. Na przykład klamka, która jest bardzo praktyczna, albo zobaczycie na strukturę głośnika. Ona nie jest tylko nawiercana, taka zwykła perforacja, tylko wygląda to jak, nie wiem, struktura jakiegoś, przekroju bambusa. Natomiast jest tutaj nieregulowana tylna kanapa, dopiero w wersji Omotenashi, czyli najwyższej, możecie sobie elektrycznie pochylać oparcia kanapy. Tutaj jest to niedostępne. Na Instagramie u Michała pytaliście o to, czy jest tutaj więcej miejsca niż w Toyocie Camry, czy może odwrotnie w Camry jest więcej miejsca. Nie pamiętam. I jak chcecie sami sprawdzić, to możecie sobie porównać. Tutaj kliknąć i obejrzeć sobie test Toyoty Camry, który robiliśmy niedawno i też była to wersja po liftingu. A teraz pokażę Wam największą zauważalną zmianę, jaką przyniósł lifting. Tada! Ekran. Ten ekran kiedyś był tam dalej w wersji przed liftem i na płasko, a teraz jest bliżej mnie o jakieś 5 czy nawet 10 cm i dodatkowo przechylony. Ale największy feature jest taki, że kiedyś jedyną rzeczą, jaką powodowało dotknięcie tego ekranu, było to, że zostawały na nim odciski paluchów. A teraz, oprócz tego, że są odciski paluchów, to jeszcze coś się zmienia na ekranie, bo ekran jest dotykowy. Wow! W 2021 roku Lexus doszedł do tego, proszę, i wszystko działa. Tak jak trzeba. Tak? To se można zmieniać, to sobie można przerzucać, to chyba nawet można schować, tak? Albo w ogóle, proszę bardzo, jest szeroko. Ma 12 cali, więc jest naprawdę duży i ma Apple CarPlaya, ale nie ma go niestety bezprzewodowego, czyli to oznacza, że nadal trzeba się podpiąć kablem. Dla odmiany tutaj jest USB takie zwykłe, a nie C. Ciekawe, z tyłu USB-C. Bo jednak wiecie, to jest tak, że kierowca takiego samochodu jest bardziej konserwatywny, ale już dzieciaki, które siedzą z tyłu, no to już są takie bardziej nowoczesne, nie? Proszę i zobaczymy, czy Apple CarPlay jest na całym ekranie, bo to mnie interesuje. Podłączono, proszę bardzo, duży jest. I bardzo dobrze, że jest duży, bo mamy wtedy aplikację Google Maps, bo zobaczcie, jak wygląda nawigacja fabryczna w Lexusie. No, jak z 1989 roku. Oprócz tego, że zmienił się system multimedialny, to pojawiła się też aplikacja na smartfony Lexus Link, z której można tam sterować niektórymi funkcjami albo podejrzeć sobie samochód, czy jest zamknięty, czy szyby są zamknięte, czy alarm jest załączony, czy ktoś nam nie odjechał. Podoba mi się to, że cała reszta pozostała niezmieniona, czyli są klasyczne przyciski do obsługi klimatyzacji, do ogrzewania, do wentylacji foteli, do tylnej roletki, którą można sobie zasłonić okienko, że jest ogrzewana kierowniczka. Tutaj zegary są niezmienione, takie skromne, ale czytelne. Bez sensu jest to, że one są same w sobie tu elektroniczne, ale akurat te wskaźniki są analogowe. Nie wiem, pokuta, trzeba było zrobić zwykłe kontrolki po prostu tego i by to fajnie wyglądało. Wykonanie jeszcze lepsze niż tam z tyłu. To wszystko jest tutaj mięciuteńkie. Nawet ta osłona, schowka tutaj jeszcze jest, zobaczcie, mięciutka. Szkoda tylko, że zapomniano wyłożyć już tutaj to na przykład przyjemnym welurkiem, a jest jedynie plastikowe. Czas odpowiedzieć na 2 pytania Wasze. Pierwsze było takie, czy tylna kamera ma spryskiwacz? Nie ma spryskiwacza, nie ma wycieraczki. Natomiast jaka jest jej jakość, no to sami widzicie. Natomiast nie będziecie przecież oglądali na niej filmów, nie? No chodź. Drugie pytanie, jakie mieliście, to o to, jak gra system Mark Levinson.
I dopłacić do niego trzeba 7,5 tysiąca złotych, więc jest to bardzo rozsądna kwota, szczególnie, że razem z tym dostajecie od razu w pakiecie to, czyli kamerę 360 stopni, która pokazuje rzut z góry z kilku kamer wokół samochodu. Sam Mark Levinson ma 17 głośników. Spróbujemy to przerobić w ten sposób. Może nas YouTube przez to nie zablokuje. O, już nas zablokowali? Powiem Wam, że pierwsza rzecz, którą bardzo lubię, to to, że słychać, że to wszystko jest projektowane na bazie projektowania samego samochodu. Czyli nie, że potem już się wtyka gdzieś byle jak głośniki, tylko one są raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 17 łącznie tych głośników. Uwielbiam to, że nie ma takich ekalizerów, gdzie tutaj troszkę trzeba przestawić, tu dźwięk przestrzenny przesunąć, tu 3D, tu 8D, tu coś tam, tylko jest po prostu wysokie, średnie, niskie, dźwięk przestrzenny włącz albo wyłącz i to wszystko. Nie ma żadnej innej regulacji, no jeszcze przód, tył. Gra naprawdę fenomenalnie, jak za 7,5 koła. Warto absolutnie do tego dopłacić. Mógłby mieć jeszcze taki bardziej mięsisty ten bas. Utwór był słaby, jest bas. Pierwsza rzecz, bardzo wygodne fotele w tej wersji Prestige, a dodatkowo naprawdę z wszechstronną regulacją. Zobaczcie, w żadnym aucie nie mam tak podpartych dobrze ud przy moich długich giczach jak tutaj. Do pod kolana dosłownie jest to siedzisko. Oczywiście jak mi to nie odpowiada, to patrzcie, o, jak się pięknie chowa. Super, nie za miękkie, nie za twarde. Natomiast problem mam z miejscem nad głową, bo o, walę tutaj. Jest tu szyberdach, co gorsza, ten szyberdach jest seryjny we wszystkich wersjach elektrycznie sterowany. I ta dziura w dachu jest kompletnie bez sensu, bo do czego ona się Wam przydaje? Jedynie do tego, żeby wyjść z samochodu, jak się przewróci na bok. Tyle, że to rzadko się zdarza, ale ani nie schłodzi poza tym wnętrza latem, no a zimą jest kompletnie bezużyteczny. Więc wolałbym naprawdę, żeby go nie było w wyposażeniu seryjnym, a wtedy miałbym więcej miejsca. Natomiast da się siedzieć? Da się siedzieć. Jakiegoś wielkiego dyskomfortu nie czuję, a osoby do tam 1,85 m pewnie w ogóle nie będą czuły, że mają nad sobą dziurę w dachu. No i hybryda ma to do siebie, że jadąc teraz z niewielkimi prędkościami, bo w korku, na zwężeniu, w okolicach 20-30 km na godzinę, a nawet do 50 km na godzinę, ona używa sobie teraz tylko silnika elektrycznego. Tutaj się świeci nam znaczek EV, że jedziemy tylko na elektryce. Teoretycznie jest w stanie przejechać tylko na tej elektryce 2-3 km, ale to się nie zdarza. Taki klasyczny napęd hybrydowy polega na tym, żeby te silniki ze sobą współpracowały. Teraz się rozpędzam tylko na elektryce, zużywając minimalne ilości paliwa. Teraz mocniej wcisnąłem pedał gazu i już sobie przyspiesza również na silniku spalinowym, przy czym jego załączenie się jest kompletnie niewyczuwalne ani na kierownicy, ani na pedale gazu. Słyszycie jedynie, że się włączył i to też przez ułamek sekundy. Wszystko to oczywiście tradycyjnie dla koncernu Toyota, czyli i dla Lexusa, i dla hybrydowych Toyota pożeniono z skrzynią bezstopniową ECVT, która ma też tryb sportowy, jak w BMW, jak się w lewo przerzuci. Wtedy nawet tutaj wyświetla S4. Co to jest to S4, skoro nie ma biegów? To jest zazwyczaj takie hamowanie silnikiem, czyli można hamować silnikiem, wtedy odzyskiwać energię. Po co to komu? Na przykład jesteście w górach i zjeżdżacie hybrydą ze stromego zbocza. No to dajecie silnikowi spalinowemu większe obciążenie i nie musicie wtedy permanentnie trzymać nogi na pedale hamulca. Ciekawe, jak hamuje z tym nowym pedałem hamulca. Kurna, wyczuwalna zmiana. Mam taką większą pewność siebie przy tym hamowaniu. Takie lepsze czucie tego hamowania. Czuję wręcz, jak te klocki hamulcowe zaciskają się na tych tarczach. W samym ogrzewaniu foteli bardzo fajne jest to i kierownicy też, że możecie sobie włączyć automat, zobaczcie. I teraz jak ten automat czuje, że już jest rozgrzane wnętrze, to automatycznie obniża Wam ogrzewanie fotela i ogrzewanie kierownicy do 1 stopnia. Maksymalnie tych stopni są 3 i jak wsiadacie na przykład do zimnego auta, to wtedy nie musicie już uruchamiać sami ani ogrzewania kierownicy, ani ogrzewania fotela, tylko jest domyślnie przy uruchomieniu silnika najwyższy stopień. Natomiast powiem Wam, zaskakujące jest to, że ten samochód jakby inaczej reaguje teraz na skręty kierownicą. Stał się taki
bardziej bezpośredni po tym liftingu. Co prawda Lexus nie wspomina o tym, że zmienił coś w układzie kierowniczym, ani w przednim zawieszeniu, ale tak wręcz zaskakująco bym powiedział, jak na Lexusa. Zawieszenie w takich warunkach, jak jedziecie nim generalnie te 80, 90, 70 na godzinę, poruszacie się bocznymi drogami, no to i zawieszenie, i wyciszenie nadwozia, i płynność jazdy nie pozostawiają absolutnie nic do życzenia. Nic. I uwaga, to zobaczymy teraz rondo, jak przejedzie. No jest już na zimówkach i powiem Wam, jest tak dosyć chłodnawo i niesamowite jest to, że nie czuć tutaj podsterowności. Zobaczcie, kurde. Owszem, kontrolka trakcji mruga, ale nie czuć w ogóle działania tego systemu. Nie czujecie tego ani na kierownicy, ani pod pedałem gazu. Wy go po prostu wciskacie, a samochód tak sobie reguluje mocą napędową na tych przednich kołach, że wydaje Wam się, że nie ma podsterowności, a elektronika działa tylko w tle. To fajne. Czasami wiecie, działa ta elektronika tak, że Wami szarpnie, że tutaj bardziej zacieśni, czasami wypluje, a tu jest całkowicie neutralna. No dobra, pytaliście na naszych Instagramach i to Was bardzo interesowało, jak zawieszenie w ES-ie. Czy bardziej komfortowe, czy bardziej sportowe. W tym wypadku mamy klasyczne zawieszenie, żadne pneumatyczne, nie jest nawet aktywne, nie jest regulowane, nie jest utwardzane. Takie można mieć w wersji F-Sport. A tutaj jest po prostu zawieszenie lexusowe, czyli powinno być przyjemne. O, tak to powiedzmy. Jedziemy na nasz odcinek testowy, czyli płyty. ...90 na godzinę na drodze z płyt, nierównej, powybijanej, a on pięknie jedzie, pięknie wybiera te nierówności, mimo że nie jest SUV-em. Fajne w nim jest to, że nie sprawia wrażenia ultra miękkiego, takiego, że wręcz tracicie kontrolę nad tym, co dzieje się z samochodem. Przeciwnie. Jedziecie o 90-100 po takiej nierównej drodze, wyboistej, jest komfortowo, ale jednocześnie czujecie i wiecie doskonale, co dzieje się z samochodem. Czasami w dawnych Lexusach, w dawnych RX-ach, w starych ES-ach było faktycznie tak, że jechaliście i nie mieliście w ogóle świadomości tego, co dzieje się z przednimi kołami, bo na gorszej jakości drodze mieliście wrażenie, że koła nie mają w ogóle kontaktu z rzeczywistością, a układ kierowniczy, czyli kierownica z przednimi kołami czy tam z przekładnią jest połączona za pomocą gumki do majtek, a tutaj nie ma absolutnie takiego wrażenia. No dobra, spalanie na bocznych drogach. Teraz wyszło nam 7, ale trochę poszarżowaliśmy. To se zresetujemy. Macie to oczywiście tryby jazdy. Standardowo już jest sport, zmieniają się zegary, tu się pojawia coś na fioletowo. Jest normal, jak sobie przyciśniecie, jest normal i jest jeszcze eko. Różni się to tym, że tutaj się pojawia zielone eko i to wszystko. W eko jest faktycznie różnica w tym, jak samochód reaguje na dodanie gazu, bo w eko ta reakcja jest opóźniona, nawet jak głębiej wciśniecie pedał gazu, no to on tylko delikatnie przyspiesza. W normalu się to zmienia, w sporcie też się to zmienia. O, w sporcie już jest naprawdę, tylko go muskam i on zaczyna odjeżdżać. Natomiast nie czuć kompletnie zmiany pracy układu kierowniczego. Działa tak samo. Tak samo działa zawieszenie. Więc poza kolorami tutaj i poza tą reakcją na przyciśnięcie pedału gazu nic się nie zmienia. Prawda jest taka, że jeżdżąc ES-em zawsze będziecie jeździli w jednym trybie, w normalu, ewentualnie w eko i nigdy więcej już tego przycisku tutaj nie dotkniecie. Nigdy. Nie kupicie ES-a w kombi, nie kupicie z innym silnikiem, nie kupicie z napędem na 4 koła, nie kupicie w dieslu. To jest po prostu klasyczna limuzyna, tak sobie postanowiono, tak założono, z jednym motorem hybrydowym, z napędem tylko naprzód i z jedną, jedyną skrzynią ECVT. Możecie sobie wybierać kolory i tapicerki, i lakieru, wstawki drewniane i to jest już wszystko. No wyposażenie jeszcze. Delikatniejsza jazda bocznymi drogami, te prędkości umiarkowane od 50 w terenie zabudowanym do 90 jak jedziecie przez las, no to macie efekt w postaci zużycia paliwa 4,8 5 litrów, czasami 5,5, wszystko zależy od ruchu. W mieście, jak zepniecie po ślady, jesteście w stanie zrobić wynik poniżej 5 litrów, ale realniejsze będzie 6 litrów. A teraz zobaczymy, jak to wyjdzie na autostradzie przy stałej prędkości 120-140 km na godzinę, bo hybrydy generalnie
Są stworzone z myślą o jeździe po mieście i tam mało palą, ale często zdarzało się tak, że w trasach żłopało już trochę więcej. Zobaczymy, jak tu będzie w tym przypadku. Tak, przy mocniejszym przyspieszaniu słychać, że tam jest silnik z przodu, spalinowy. Ale tylko zdejmujecie nogę z gazu i przestaje być słychać. Dobra, 130, ciach. Aktywny tempomat jest? Jest aktywny tempomat. Proszę, radar cruise, please pay attention. Bardzo prosta obsługa, paroma przyciskami tutaj. Nieskomplikowana zupełnie. Dzięki zmianie tych kamer i tych radarów, poprawieniu całego engine'u tych systemów, ponoć lepiej utrzymuje się na pasie ruchu i faktycznie nie można mieć zastrzeżeń do tego, jak pokonuje na przykład taki łuk. I też lepiej wyczuwa i samochody, i rowerzystów, i motocyklistów, i pieszych, bo ma system autonomicznego hamowania w standardzie. Tutaj rzeczywiście przód świetnie wyciszono. Delikatny szum powietrza słyszę tylko tutaj od słupka B, gdzieś tutaj w tym miejscu. Ale nie jest on jakoś specjalnie natarczywy. Natomiast jak jedziecie stabilną prędkością, to w ogóle nie słychać ani tej skrzyni biegów, ani tego silnika. Więc umówmy się, często pytacie, Boże, ale jak ta ECVT wyje? No ale przecież nie jeździcie tak, że jedziecie 50-140, 50-140, 50-140 i cały czas but na pedale gazu, jak przyspieszacie. No tak jeżdżą tylko dziennikarze motoryzacyjni. Dobra, średnie zużycie paliwa z ekspresówki. 6,8 litra przy prędkości 130 km na godzinę. Jak jest zimno. Jak jest lato, będzie to pewnie 6,5 litra. Jak na samochód tej klasy, więcej niż akceptowalne moim zdaniem. Bardziej na poziomie diesla niż samochodu benzynowego. No dobra, to teraz czas na to, co też Was interesowało, czyli na przyspieszenie od 0 do 100. Według katalogu i według Lexusa to 8,9 sekundy. Nie jest to wynik, który miłośników zapachu benzyny wysokooktanowej zwali z nóg. To prawda. Ale nadal jest to całkiem niezły czas, jeżeli chodzi o limuzynę, która ma służyć do komfortowego bujania się pomiędzy punktem A i punktem B i do tego pali 6,5 litra. I ciekaw jestem, o jeszcze jedną rzecz pytaliście. Jakie będzie przyspieszenie w trybie Eco, a jakie będzie w trybie Sport? To teraz najpierw sobie pojedziemy ze Sportu, tak? I nawet skrzynię biegów weźmiemy w Sport. Zobaczymy, czy coś to zmienia. O kurde, lepszy wynik niż fabryczny i to z silnym na pokładzie. Zobaczcie. 8,69. Zobaczymy, jak będzie w trybie Eco. Czy cokolwiek się zmieni. Wszystko się zmieniło. Wszystko w trybie Eco. Zupełnie inne auto. O całe 700 wolniejsze. Zobaczcie, 700, 8,76. Dobra, silny. A jakbyś wysiadł i go sprawdzę w sporcie, co? No dobra, to teraz znowu przechodzimy w tryb sportowy. Skrzynię dajemy też w tryb sportowy. No jak zrobimy 8,5 sekundy, to będzie naprawdę taki wynik. Ja! Silny, ty grubasie! Zobacz, co wykręcił Lexus bez ciebie. 8,36 z 8,9 fabrycznych. 8,36 w samochodzie, który ma być komfortowym środkiem transportu na co dzień. Żebyście ekonomicznie sobie i w ciszy i spokoju jeździli po mieście. Żebyście mogli sobie z dzieciorami skoczyć gdzieś dalej, komfortowo sunąć i po cichu autostradą z przepisowymi, regularnymi prędkościami. No czego chcieć więcej? Nie jest to ten rodzaj samochodu, którym poszpanujecie na skrzyżowaniu, albo którym będziecie mogli podjechać pod liceum i wszystkie będą... Nie, Lexus taki nie jest. ES taki nie jest. LS też taki nie jest. I wiele Lexusów takich nie jest. Większość w zasadzie. Natomiast mają w sobie cechy, które sprawiają, że jak was sąsiad zobaczy, że takiego Lexusa macie na podjeździe, to z przyjemnością odda wam córkę za żonę. Taka zamiana! A jak będzie tam stało BMW albo Mercedes, to uzna was za złodzieja. Dobra, to na koniec jeszcze odpowiedź na jedno z pytań, które zadaliście, czyli jak sobie radzi aktywny tempomat w korku, czy szarpie? Takie było pytanie. To zaraz zobaczymy, czy szarpie. Zatrzymał znowu.
No łagodniutko. Ruszył? Sam, nawet nie musiałem... Siorbać mógłbym sobie teraz normalnie kawkę ze szklanki po brzegi wypełnionej i nie uroniłbym kropelki. Robi to tak aksamitnie.